Przez 2 tygodnie nie przecinałam swoich roślin. Nie usuwałam przekwitłych kwiatów, żeby pokazać Wam to. Jeden z 6 błędów, które powodują, że rośliny przestają kwitnąć albo kwitną słabo. Wygląda to jak masakra. 2 tygodnie bez cięcia, kwiatów prawie nie ma. Widać takie zgrubienia. Roślina zaczyna produkować nasiona i na tym się skupia. Jest to dla niej w tym momencie najważniejsze. Wszystkie swoje siły koncentruje właśnie na tym procesie. Efekt jest taki, że coraz mniej wytwarza pąków kwiatowych. I gdybym to tak zostawiła, kwiatów byłoby coraz mniej, aż przestałaby kwitnąć. I ja to szybko naprawię. Trzeba usunąć wszystkie zgrubienia. Kwiaty, które przekwitły. Pokażę Wam, jak to zrobić. Przy takim czyszczeniu można też wyciąć te kwiaty, które więdną. One za dzień, 2 opadną. Jak będziecie to robić, to zwróćcie uwagę, żeby nie usuwać tylko pąków, ale obcinać nieco niżej, z gałązką. W przypadku roślin, które na jednej łodydze mają kilka kwiatów, tak jak lwia paszcza, którą tutaj widzicie, możecie usunąć całą łodygę. Tak jak ja to robię tu. Na wierzchołku widać pąki, ale nie warto na nie czekać. Kwiaty, które są na dole, przekwitną, zanim te wyżej zdążą się rozwinąć. Jeśli przekwitłych kwiatów jest mało, a łodyga nie jest zbyt duża, to ja czasem obrywam tylko te główki. Podobnie możecie czyścić też na przykład pelargonię. Usuńcie całą łodygę. Roślina wypuści nową. Są też rośliny, które nasion nie zawiązują. To na przykład supertunie. Widać kwiaty, które przekwitły, są takie ususzone, ale nie wytworzyły się te zgrubienia. Nasion nie będzie. Widać też takie miejsca, gdzie ta sucha część opadła, ale tam nic się nie zadziało. To można tak zostawić. Roślina będzie kwitła. Ta, którą tutaj widzicie, nigdy nie była czyszczona. Jeśli macie petunię i surfinię, to już tak łatwo nie jest. Możecie wyłamać kwiatek, tak jak ja tutaj robię. Ważne, żeby usunąć tą końcówkę. Tam właśnie tworzą się nasiona. Przycinanie uschniętych kwiatów stymuluje roślinę do ponownego kwitnienia i poprawia jej wygląd. Ale to nie koniec. Błąd numer 2, który powoduje, że rośliny w doniczkach nie kwitną, to brak nawożenia. Składniki odżywcze w takiej doniczce bardzo szybko się wyczerpują, a to jest pożywienie dla rośliny. Ja swoje rośliny nawożę raz w tygodniu. Tu najlepiej stosować się do zaleceń producenta. Ja 2 miarki rozpuszczam w 10 litrach wody. Robię to dokładnie tak, jak jest napisane na opakowaniu. Najpierw rozpuszczam to w dużej konewce i później przelewam do mniejszej, bo tak wygodniej mi jest podlewać każdą z roślin. Brak nawozu może mieć bardzo duży wpływ na kwiaty jednoroczne. To, co może nam się przydarzyć, to to, że rośliny będą rosły wolniej i będą mniejsze. Roślina może produkować mniej kwiatów. Te, które się pojawiają, mogą być mniejsze, ich kolor może być mniej wyraźny. Czas kwitnienia też może być krótszy. Liście rośliny mogą stracić intensywny kolor i stać się blade lub żółte. W ten sposób roślina pokazuje nam, że nie otrzymuje wystarczającej ilości składników odżywczych. Błąd numer 3, który powoduje, że nie mamy tak dużo kwiatów, to zbyt gęste sadzenie roślin. Gdy sadzimy rośliny, widzimy dużo pustego miejsca i aż kusi, żeby to uzupełnić. Tak pusto to wygląda. Ale sadzonki to bardzo młode rośliny i żeby były zdrowe, potrzebują przestrzeni. Tu możecie zobaczyć, jak rozrosła się moja supertunia. Na początku była to maleńka sadzonka, a teraz jest ogromna roślina, która nawet zagłusza pozostałe. Podobnie jest z innymi roślinami. Tu bratki, jak były sadzone, były malutkie. A później wyglądało to tak. Błąd numer 4, który powoduje, że rośliny nie kwitną, kwitną słabo, to podłoże, które im dajemy. Każda roślina ma swoje preferencje co do kwasowości gleby. Jeśli ziemia, w której rośnie, jest zbyt kwaśna lub zbyt zasadowa, roślina może mieć problemy z przyswajaniem składników odżywczych, co negatywnie wpływa na jej zdrowie i kwitnienie. Dlatego zawsze warto sprawdzić, jakie wymagania ma dana roślina i wybrać dla niej odpowiednią glebę, aby stworzyć jej optymalne warunki.
Również używanie starej ziemi, szczególnie gdy doniczka jest mała, może powodować, że nasze kwiaty powiedzą stop i kwiatów będzie na przykład bardzo mało. Stara ziemia, którą już używaliśmy, może być uboga w składniki odżywcze, ponieważ rośliny, które rosły wcześniej, zużyły większość dostępnych minerałów. Z biegiem czasu ziemia może się też zbijać, a to ogranicza przepływ powietrza i wody do korzeni. W starej ziemi mogą gromadzić się też sole mineralne z nawozów, a także może to być siedlisko chorób grzybowych, bakteryjnych oraz szkodników dla kwiatów. Błąd numer 5, przez który rośliny nie kwitną, to podlewanie. Trzeba to robić regularnie, ale z wyczuciem. Tak samo jak niedobór wody szkodzi, tak samo szkodzi jej nadmiar. Żeby poznać, czy doniczka jest sucha, wystarczy ją podnieść. Lekka oznacza, że ziemia już wyschła. Czasami przeschnie nam tylko wierzchnia warstwa ziemi, dlatego lepiej jest sprawdzić też, czy wody nie ma głębiej, zanim podlejemy roślinę. Jak podlewacie rośliny i część wody zostanie Wam na podstawce, to możecie to na chwilę zostawić. Dać roślinie chwilę po to, żeby ją pobrała. Jeśli nie zniknie po 15-30 minutach, wtedy można ją wylać. Czasami jest tak, że wierzchnia warstwa ziemi albo nawet głębiej jest mocno przeschnięta i wtedy tak szybko wody nie pobiera. To, jak często roślina potrzebuje podlewania, zależy też od ilości ziemi i doniczki, w której jest. Gliniane doniczki mogą pobierać wodę, ale się tak szybko nie nagrzewają. Plastikowe, szczególnie te o ciemnych kolorach, bardzo szybko się nagrzewają. Żeby tego uniknąć, można je osłonić. Ja na przykład mam takie drewniane osłonki. Zrobiliśmy je sami. Podlinkuję Wam film w opisie. Nie podlewajcie też w czasie upałów. Najlepiej jest to robić rano lub wieczorem. A jeżeli już musicie podlać roślinę, bo widzicie, że ona przesycha, dobrze jest ją postawić w cieniu i dać jej trochę wody, a takie mocniejsze podlewanie zrobić później. Błąd numer 6, który pozbawia nas widoku kwitnących roślin, to źle dobrane stanowisko. Zawsze trzeba je dobrać do rośliny. Rośliny do cienia nie urosną na słońcu, będą poparzone. Te, które lubią słońce, w cieniu będą gorzej kwitły i chociaż mogą nam się podobać, to uwierzcie, na nieodpowiednim stanowisku nie będą Was cieszyć. Mam nadzieję, że Wasze kwiaty będą kwitły pięknie i kwitną pięknie. Do zobaczenia!